Dzień dobry, witamy w globalnym ekonomicznym przeglądzie. W dzisiejszym odcinku USA versus TikTok. W nadchodzącym tygodniu ważne głosowania. Turcja zaktualizowała antyrekordowy wskaźnik inflacji w lutym. Elon Musk oskarżony o zanieczyszczenie niemieckich rzek przez fabrykę Tesli. Chińczycy odkrywają duże złoża ropy. Wszyscy jesteśmy Ukraińcami? Mamy zapowiedź możliwości obniżenia stóp procentowych przez Fed. Zapraszam. Dzień dobry, dzień dobry. Nie wiem, skąd wziąłeś tutaj ten archetyp Ukraińca. Dowiesz się w ciągu odcinka, bo ciekawe ale to się znalezisko dowiemy. znalazłem. Tak, zostańcie z nami do końca. Będzie też o Fedzie na końcu. Myślę, że ważna informacja dla wszystkich, którzy śledzą rynki, a zaczynamy, słuchajcie, od konkursu Kremlinki. Dzisiaj też będziemy rozdawać kubki. Przypominamy, konkurs dla patronów, osób, które wspierają kanał, możliwość wygrania w konkursie takiego kubka. Już nie masz? A jest, jeszcze jest. Jeszcze posiadam. Tak. Wysyłamy ciągle ten sam kubek, a więc tutaj prośba, żeby po otrzymaniu odesłać go do nas. Bo... Oczywiście to był żart, natomiast żartem już nie będzie pierwszy człon hasła. Dzisiaj pierwsze słowo to mapa. Mapa, okej. To ja sobie zapisałem, bo mam tendencję do zapominania tego, co mówi Paweł na początku. Więc już zapisałem i przechodzę do pierwszej wiadomości. Może dlatego mam taką słabą koncentrację, bo ja już jestem takie pokolenie, co zahacza troszeczkę o TikToka, no a tam koncentracja jest w krótkich filmikach i może to jest ten problem. Amerykanie też mają problem z TikTokiem i w nadchodzącym tygodniu odbędą się ważne głosowania. Amerykańska Izba Reprezentantów przyspieszy głosowanie nad ustawą, która da chińskiej firmie ByteDance 6 miesięcy na rezygnację z aplikacji do krótkich filmów TikTok. Głosy Komisji do Spraw Energii i Handlu większością, dosyć dużą większością, 50-0, stanowią najważniejszy impuls do rozprawienia się Stanów Zjednoczonych z TikTokiem, z którego korzysta w tym momencie, słuchajcie, 170 milionów użytkowników w USA. Więc to jest naprawdę potężna liczba. Prezydent Trump próbował już zakazać TikToka bezskutecznie w roku 2020. Przywódca większości w Izbie Reprezentantów Steve Scalise powiedział, że będą głosować w przyszłym tygodniu, aby zmusić TikTok do zerwania powiązań z komunistyczną partią Chin. TikTok, firma, która wyprodukowała TikTok, oczywiście zaprzecza i cytuję teraz: to ustawa, która ma z góry określony wynik, całkowity zakaz TikToka w Stanach Zjednoczonych. Tak oznajmiła firma po głosowaniu. Rząd próbuje pozbawić 170 milionów Amerykanów konstytucyjnego prawa do wolności wypowiedzi, zaszkodzi to milionom przedsiębiorstw, pozbawi artystów publiczności i zniszczy źródła utrzymania niezliczonych twórców w całym kraju. Mam pytanie do ciebie, jak ty na to patrzysz, bo ja mam pewną teorię. Chciałbym, żebyś się wypowiedział też w tej kwestii. Wiesz co, ja nie rozumiem do końca chyba zamieszania. Dlaczego Amerykanie mają problem taki z TikTokiem? No ale jak widać mają i próbują ograniczyć. Zobaczymy, czy to też na inne kraje, na przykład europejskie, się nie przeniesie próby. No pewnie jest to walka o wpływy, tak, pomiędzy Ameryką a Chinami. Natomiast dla mnie no, dziwny obszar. Ja bym powiedział, że to jest walka korporacji amerykańskich o ten rynek. Gdyż TikTok wymyślił system tych krótkich filmików, to po prostu wystrzeliło. Instagram i Facebook mają swoje rolki,
które są, można powiedzieć, klonami TikToka, coraz bardziej się zadomawiają, no i trzeba wykosić największego konkurenta i wydaje mi się, że to jest bardziej taki lobbying tych amerykańskich korporacji niż jakieś takie działanie przeciwko chińskiemu rządowi. Akurat w to mi się nie chce wierzyć. Dajcie znać w komentarzach, co wy o tym sądzicie. Dla mnie to jest walka biznesowa o bardzo duży rynek, gdyż social media, Facebook, Instagram, czy też nawet X w tym momencie mają odpływ użytkowników, a TikTokowi rośnie. Więc tu jest bardzo ważny rynek, no i jeżeli go nie kontrolujesz, no bo TikToka nie mogą władze kontrolować amerykańskie, no to też się narażasz na narrację, jaka jest przez ten TikTok pompowana. Więc tu jest nie tylko biznes, ale jeszcze kontrola narracji. No tak, no pozostałe, można powiedzieć, korporacje to są korporacje amerykańskie w sumie. Tak. Nie mamy jakichś firm z innej części, a więc albo Stany, albo Chiny. No i Chiny akurat udało się z tym TikTokiem faktycznie. Zagospodarowali dosyć sprawnie niszę i rozbudowują to niszę, natomiast amerykańskie koncerny no nie potrafią biznesowo, być może tutaj lobbying też może mieć, możemy mówić jak najbardziej. Jeżeli ktoś jest specem od social mediów, to dajcie znać w komentarzach, może zrobimy o tym kiedyś cały odcinek, bo może to jest ciekawy temat, a teraz myślę, że możemy przejść do następnego. My wracamy, słuchajcie, do Europy, albo Azji i powiemy sobie o Turcji, ponieważ Turcja podała dane za luty, dane dotyczące inflacji, no i zaktualizował się rekord. Jeżeli chodzi o wskaźnik inflacyjny, tempo wzrostu cen konsumpcyjnych w Turcji przyspieszyło w lutym do 67% w ujęciu rocznym. W styczniu to było niecałe 65%, 64,9%. Tak podaje turecki urząd statystyczny. Jest to najwyższa wartość od listopada 2022 roku. No i tutaj mamy poszczególne elementy, które wchodzą w skład tej inflacji. Koszty mediów w zeszłym miesiącu wzrosły o 49%, w styczniu 46%, usługi transportowe 78%, ceny żywności no też, że tak powiem, szokują 71%. W styczniu było 69%. Kawiarnie, restauracje. No słuchaj, tutaj mamy 95% Wow. wzrostu. W styczniu było 92%. Odzież, obuwie 43%. No i tutaj ogólnie ceny konsumpcyjne w lutym w stosunku do stycznia wzrosły o 4,5%. Inflacja bazowa, która nie obejmuje kosztów energii, żywności i innych składników, też przyspieszyła do 73%, z 70% w styczniu. No i tutaj, jeżeli chodzi o ceny producentów, też nie wygląda to dobrze, bo co prawda tam mamy troszeczkę mniej, no ale widać, że nadal ta inflacja jest rozpędzona, bo tam mamy 47%, tak, a więc i też wzrost, tak, z 44%. Przypomnijmy, że na początku lutego zmienił się prezes albo prezeska, tak, bo już nie mamy pani prezes, tylko mamy prezesa. Na to stanowisko został mianowany zastępca wcześniejszej pani prezes, Faith Karahan. No i tutaj cały czas widzimy, że Turcja nie potrafi sobie poradzić i opanować tej inflacji, pomimo tego, że w mojej ocenie no, mieli szansę, tak, no ale pani prezes nie wytrzymała ciśnienia politycznego, tam były oskarżenia w stosunku do jej rodziny, ona też się obawiała o ich bezpieczeństwo i to był oficjalny powód rezygnacji. No i teraz jest pytanie, w którą stronę ta Turcja zmierza, tak, no bo wydaje się, że ta inflacja zostaje już długo z nimi i na razie
wzrost stóp procentowych no, nie spowodował tak, zmniejszenia tej inflacji. Cały czas ona jest rozpędzona. To ja zadam Ci troszeczkę inne pytanie może powiązane z Rosją, bo te tureckie wyniki przy Rosji, no to Rosja wygląda jak piaskownica, wiesz, poziom trudności no bardzo niski w porównaniu do Turcji. Jaka jest recepta, żeby w kraju, który ma tak wysoką inflację, bo ja szczerze mówiąc nie mam pojęcia, co trzeba zrobić, żeby zaczęło to hamować? Żeby zaczęło hamować? Zdjąć pieniądze, zabrać pieniądze. Ale to oznacza wtedy straszne zbiednienie społeczeństwa, tak? Możesz w różny sposób zabrać pieniądze, tak? Bo to jak gdyby o ludności. Natomiast no, możesz przymrozić też gospodarkę i zabrać pieniądze firmom, tak? Aha. No ale to wtedy ogólnie ewentualnie zduszenie inflacji będzie się wiązało z potężną ilością bankructw, tak? Po prostu widzimy w Rosji, że oni próbują dusić tą inflację, ona im się nie rozpędza, ale koszty są w tych na przykład upadkach firm, o których mówiliśmy, tak, no czyli gdzieś jest to takie hamulec ręczny jest lekko zaciągany, a w Turcji tego nie było, tak? Po prostu to zostało zostawione same sobie. Były próby, natomiast cały czas to jest trochę takie gonienie króliczka, tak? Bo z jednej, wiesz, tu musisz jak gdyby wyważyć, tak? Z jednej strony próbować zmniejszać tą inflację, hamować, a z drugiej strony no nie zacznąć własnej gospodarki, na przykład wysokimi stopami lub no tym, że firmy nie będą mogły wziąć kredytu. No bo jeżeli teraz wyobrazisz sobie, że zdejmujesz te pieniądze z rynku albo utrudniasz firmom zaciąganie kredytu, no to w tym momencie te firmy wpadają w pewne problemy, tak? Zabierając ludziom tak samo pieniądze z rynku lub nakłaniając ich do tego, żeby na przykład oszczędzali, no również zdejmujesz pieniądze z rynku, natomiast zabierając ludzi, no zmniejszasz najczęściej konsumpcję, tak, no bo zabierasz wszystko w tym momencie, ludzi nie stać, nie kupują, skoro nie kupują, no to firmy zmuszone są konkurować ceną, przy czym zwróć uwagę, że jeżeli masz wysoką inflację, to masz duże koszty społeczne hamowania tej inflacji. No właśnie, tu się chciałem bo co innego jest, jeżeli ta inflacja jest przykładowo nawet dwucyfrowa, ale rzędu, nawet jak w Polsce była, tak, kilkanaście procent. Ale każdy ma pracę, jest waloryzowany, jakoś to idzie, nie? Łatwiej jest to wyhamować, natomiast w przypadku, kiedy masz no zbliża się powiedzmy do trzycyfrowej wartości, no w tym momencie trzeba wprowadzić dosyć takie, żeby to szybko zbić, bardzo radykalne takie uderzenie, łącznie z tym, żeby zmniejszyć na przykład jakieś nakłady socjalne, rewaloryzacji emerytur, rent, zarobków ludzi, tak? No wtedy wartość tego pieniądza spada ci, nie? Czyli za to samo jesteś w stanie, dostajesz pensję, ale jesteś w stanie mniej kupić, skoro mniej kupić, no to tych produktów wtedy producenci mniej sprzedadzą, no to jest takie... Czyli przed Turkami najgorsze przed nimi, można powiedzieć. Tak, no dla osób, które są w moim wieku, pamiętamy jak w Polsce gaszono hiperinflację właśnie bardzo radykalnymi i często bezsensownymi metodami, tak? Natomiast one przyniosły skutek, tak? Tutaj mieliśmy rząd Balcerowicza, który walczył, natomiast no jak ze wszystkim można przesadzić, tak? Tak jak w tej walce i pod walkę podciągnąć wszystko, tak? Tak wtedy pod walkę pociągnięto to, że wiele firm zbankrutowało, tak? Nie radząc sobie w tych warunkach, co było pewnie niekorzystne, tak? Okej, to w takim razie ty sobie tam wyłącz, a ja może przejdę do następnego tematu, bo chyba mamy omówiony, tak? Tak.
Dobra, to Elon Musk został oskarżony o zanieczyszczenie niemieckich rzek przez swoją gigafabrykę Tesli. Niemiecka gigafabryka Tesli zanieczyszcza wodę pitną w Berlinie, tak przynajmniej twierdzą lokalne przedsiębiorstwa użyteczności publicznej. Urzędnicy lokalnego Urzędu do Spraw Gospodarki Wodnej w pobliżu fabryki Tesli napisali do burmistrzów regionu, żądając od producenta samochodów elektrycznych zamknięcia sieci kanalizacyjnej do odwołania. Jeśli rozwiązanie to nie zostanie zastosowane, grożą zatrzymaniem produkcji w niemieckiej fabryce, która w tym momencie stoi, ale do tego dojdę dalej. Jak podaje magazyn Stern, regionalny zarząd do spraw wody zwołał w piątek walne zgromadzenie, aby omówić swoje obawy dotyczące faktu, że fabryka Tesli wprowadza do sieci wodociągowej 6-krotnie więcej niebezpiecznych substancji zanieczyszczających, niż pozwalają na to pozwolenia. Stern poinformował, że od marca ubiegłego roku Tesla była ostrzegana 5 razy, że poziom zanieczyszczeń przekracza uzgodnione limity, ale nie podjęła żadnych działań. W raporcie stwierdzono, że poziomy fosforu i azotu w wodzie wielokrotnie przekraczały dopuszczalne poziomy. Otwarta w 2022 roku fabryka Tesli starała się rozszerzyć swoją produkcję, aby być w stanie produkować 1 milion samochodów rocznie, ale fabryka doświadczała powtarzających się opóźnień z powodu biurokracji i protestów lokalnych działaczy na rzecz ochrony środowiska. Rzecznik Tesli powiedział, że jego zakład posiada oczyszczalnię ścieków umożliwiającą pełen odzysk przetworzonej wody. Stwierdził, że jej odprowadzanie nie ma negatywnego wpływu na lokalne oczyszczanie. No więc mamy tutaj pewną sprzeczność. Lokalni naukowcy za to twierdzą, że odpływy z fabryki ostatecznie trafiały do elektrowni wodnej pod Berlinem, która następnie zawracała do rzeki te ścieki, rzeki Szprewy, potencjalnie dodając zanieczyszczenia do lokalnej wody pitnej. Tesla już wielokrotnie ścierała się z lokalnym zarządem wodociągów, no a dodatkowo w tym tygodniu doszło do sabotażu słupu energetycznego dostarczającego energię do tej fabryki. Przedstawiciele firmy ogłosiły, że w związku z incydentem fabryka zawiesza produkcję i będzie postój przynajmniej do przyszłego tygodnia. No i Paweł, mam do Ciebie pytanie, bo od samego początku fabryka Tesli w Niemczech ma pod górkę. Nie było chętnych najpierw do pracy, potem ciągłe problemy środowiskowe, a teraz sabotaże. Ciekawe, czy Elon Musk jest zadowolony z wyboru Niemiec jako kraju, w którym ulokował swoją fabrykę, bo non-stop pod górkę. No, wydaje mi się, że nie jest zadowolony, ale w sumie wiesz, co teraz ma zrobić? No, musieliby tą fabrykę przenieść, to są następne koszty, więc pewnie jeszcze będą próbowali przez jakiś czas walczyć. W którymś momencie, moim zdaniem, zostanie poniesiona decyzja o przenoszeniu. Ogólnie Musk nie ma szczęścia do lokalizacji tych fabryk, a być może to jest kwestia właśnie polityki, którą firma prowadzi. Że niekoniecznie coś zmienić, tak? Bo to może nie jest tak, że to jest zła lokalizacja, tylko po prostu tutaj lokalne władze mają rację i trują to środowisko i może... Musk truje. Tak. Trudno, wiesz, mi stwierdzić, nie jestem tutaj ani specjalistą, ani ekspertem. Odpowiednie służby powinny się tym zająć, natomiast korporacja musi uważać, bo wiesz, przyczepienie takiej łatki truciciela, no to może się ciągnąć za nimi dosyć długo, tak? Tutaj. Ale ja tu wrzucę takie stwierdzenie, że jeżeli okaże się, że to są wyssane z palca jakieś oskarżenia, to Niemcom zostanie przyczepiona łatka trudnego kraju do dużych inwestycji. Do inwestycji, tak. No zobaczymy, tak jak mówię, tutaj mamy nadzieję, że ta sprawa się wyjaśni.
No jeżeli okazałoby się, że to są bezpodstawne oskarżenia, no to oczywiście wtedy Tesla pewnie by chciała się gdzieś przenieść, natomiast jeżeli one okażą, że są jakieś tutaj podstawy do tego, to duży problem PR-owy dla Tesli i dla Muska, tak? Jako takiego, wiesz, bezwzględnego, tak, truciciela. No tutaj można sobie wyobrazić. To nie jest kraj trzeciego świata, czy wiesz, czy Chiny, że to zostanie spuszczone tak, ale wiesz, milczenia. Wtedy tylko... wiesz, w Meksyku to tak samo, w Chinach, wszędzie tak, tylko że akurat Niemcy to wykryli, a sytuacja jest na pewno taka sama gdzieś indziej. Ten zły PR wtedy na pewno się rozniesie. Zobaczymy, jak to będzie. Tak. Sam jestem ciekaw, jak ta sytuacja, że Tesla wygląda. Teoretycznie ma być tym rodzajem pojazdów, które mają być proekologiczne, które mają, wiesz, kupujący zmieniają spalinówki na elektryczne, żeby być bardziej eko, a tu się okazuje, że na przykład trują ludzi. To jest bardzo zły PR w tym momencie, więc... No mówię, tak, no wiesz, dokładnie tak, nie, no znam osobiście osoby, które kupiły Tesla, twierdząc, że będą dzięki temu bardziej eko, a jeżeli by się te oskarżenia potwierdziły jakąś sprawą sądową i jakimś takim twardym dowodem, no to wtedy wyjdzie, że tak naprawdę kupując tą Teslę dołożyły się do trują Niemców. Środowiska, tak, trują Niemców, nie? Okej. Dobra. A być może też, wiesz, w innych krajach, tak? Tak, no, tak jak powiedziałeś, pewnie jakiś proces technologiczny budowy tej fabryki jest podobny na całym świecie. Dobra, myślę, że możemy przejść do następnego tematu. Tak, przejdziemy, słuchajcie, sobie do tematu dotyczącego Chin. Jutro na temat Chin troszeczkę więcej będzie w chińskim przeglądzie. Natomiast mamy informację o kolejnym odkryciu złóż ropy naftowej, tym razem o masie 100 milionów ton na Morzu Południowochińskim. Tutaj o tym doniósł nam chiński państwowy gigant naftowo-gazowy CNOOC, który odkrył złoża na Morzu Południowochińskim zawierające 100 milionów ton ekwiwalentu ropy naftowej, którego obecność została udowodniona, tak podała firma w piątkowym oświadczeniu. W oświadczeniu podano, że złoże znajduje się na należącym do firmy głębokowodnym polu naftowym Kaping South w delcie rzeki Perłowej w pobliżu prowincji Guangdong i zawiera lekką ropę naftową. Firma poczyniła znaczne inwestycje w rozwój chińskich podmorskich złóż ropy i gazu w ramach szerszych działań mających na celu zrównoważenie spadającej produkcji z lądowych złóż. W tym momencie, to jest też ciekawe, firma podniosła swój cel wydobywczy na 2024 o 8% do rekordowego poziomu 720 milionów baryłek ropy naftowej. Produkcja krajowa dotyczy tutaj złóż podmorskich na Morzu Bohai i Morzu Południowochińskim we wschodnich Chinach. Tu cały czas się mówi, że te złoża prawdopodobnie w przyszłości będą jeszcze większe. I ja jakiś czas temu mówiłem, ponad rok, były raporty, które zapowiadały, że te złoża podmorskie mogą dać Chinom niezależność, jeżeli chodzi o wydobycie w pewnej perspektywie, tam mówiono o dekadzie, i też była analiza, czy przypadkiem nie będzie sytuacja, że w którymś momencie nawet dojdzie do czegoś takiego, że z importera staną się być może eksporterem, tak, bo były też takie analizy. Pamiętajmy oczywiście, że te złoża podwodne często ich wydobycie, ta ropa po prostu jest droższa, natomiast no, jeżeli się policzy koszty transportu i ubezpieczenia i rozładunku i tak dalej, no to może się okazać, że ta ropa chińska może być ciekawą alternatywą do tych zakupów, krajów azjatyckich. W tym ropy z Arabii Saudyjskiej, czy też nawet tej rosyjskiej. A więc to nie jest dobra informacja dla Rosjan, no bo
oczywiście Chińczycy będą chcieli korzystać ze swoich złóż, być może i wszystko na to wskazuje, te złoża są jeszcze większe niż oni oficjalnie podają i to jest gdzieś jakaś rezerwa, którą posiadają, natomiast na pewno zostanie zbudowana wystarczająca infrastruktura, żeby móc w dosyć szybkim czasie zacząć korzystać z tych złóż. Zobaczymy, bo tutaj tak jak mówię, ja widziałem też raporty, gdzie bardzo duże te ilości, jeszcze większe podawano niż te, które teraz tak troszeczkę nam ten rząd chiński i te firmy tak skapują, tak, bo mamy po kolei co jakiś czas informacje, że coś odkryto, tak jakby to była zaplanowana taka akcja informacyjna. Tak. Okej, a ja w międzyczasie, gdy czytałeś tę informację, po raz pierwszy miałem tak po naszych korepetycjach od Tomka, że wiedziałem, jak się odkrywa tą ropę, jak się robi ten odwiert i jak ty mi mówiłeś, to ja, że już ten radar, georadar, tak, że te wiertnica, już miałem to przed oczami, więc dzięki Tomek, jeżeli oglądasz, bardzo mi to pomogło uzmysłowić sobie, jak to działa. Natomiast teraz przejdźmy może do Ukrainy i to jest wiadomość może nie ekonomiczna, ale uznałem, że jest wartościowa i tu wracamy do tego Ukraińca, którego ci pokazałem na początku, bo to nie jest jakiś stereotyp Ukraińca czy coś takiego. Jest to informacja, która może się nie spodobać Putinowi, ale też może niektórym ludziom w Europie. Korolewo, miejsce na Ukrainie, gdzie pierwsi ludzie wytwarzali narzędzia kamienne, datowane jest na 1,4 miliona lat temu, co sugeruje, że pierwsi ludzie przenieśli się z Ukrainy do reszty Europy. Datowanie molekularne ujawniło, że pewien obszar Ukrainy był zamieszkiwany przez ludzi 1,4 miliona lat temu, co czyni go jednym z najstarszych, prawdopodobnie najstarszych stanowisk hominidów w Europie. Badania stanowiska w Korolewie w zachodniej Ukrainie prowadzone są od lat 70. XX wieku. Znaleziono dużą liczbę narzędzi kamiennych zakopanych w warstwach osadów. I to działało ponoć jak magnes, przyciągając tam ludzi, którzy obozowali w pobliżu, no bo mieli takie narzędzia nowe, ciekawe, więc to przyciągało. Tak przynajmniej twierdzi pan Roman Garba z Czeskiej Akademii Nauk w Pradze. Niestety nie znaleziono żadnych kości, ponieważ gleba jest zbyt kwaśna, aby je zachować, ale zakłada się, że hominidy to Homo erectus, gatunek, który wyewoluował około 2 miliony lat temu i rozprzestrzenił się z Afryki do Europy i Azji. Chociaż było jasne, że wczesne hominidy były obecne na stanowisku Korolewo wielokrotnie przez setki tysięcy lat, nie wiemy dokładnie, kiedy się pojawiły, jednak zespół Garby datował najstarszą warstwę zawierającą narzędzia na 1,4 miliona lat temu. Stosował też przy tym technikę zwaną datowaniem nukleidów kosmogenicznych. No i Paweł, wszyscy może pochodzimy od Ukraińców w Europie. Taka ciekawostka. I ciekawe, jak to się ma do Putina, który mówi, że Ukraińcy to nie naród jest jakiś i że Rosja była pierwsza, nie? Co, może to byli Rosjanie. Tak. No tak, no wtedy to... Tak, no że tak. Pierwsi ludzie to Rosjanie. Tak. Aha, tak. No i na pewno to zmienią, nie? Bo to jak? Jeszcze z zachodniej tak. Ukrainy. Źle. Na pewno znajdą jakieś, które są wcześniejsze i wyjdzie, że tutaj oni się przenieśli na tą zachodnią Ukrainę. Tak, bo w Rosji było trochę za zimno i tam tak, coś się znajdzie. A my sobie przechodzimy do ważnej informacji ze Stanów Zjednoczonych. Informacji dotyczących stóp procentowych. Mamy zapowiedzi możliwości obniżenia ich przez Fed. I ja przypominam, że mamy rok wyborczy w Stanach Zjednoczonych, a więc pytaniem moim zdaniem nie jest, czy zostaną obniżone, tylko kiedy. Natomiast prezes rezerwy Jerome Powell powiedział w czwartek, że amerykański bank centralny
niedaleki jest do zdobycia pewności, której potrzebuje w obliczu spadającej inflacji, aby rozpocząć obniżki stóp procentowych. Myślę, że jesteśmy we właściwym miejscu, powiedział Powell na temat obecnego stanowiska polityki pieniężnej podczas przesłuchania przed Senacką Komisją Bankowości. Czekamy, aż nabierzemy większej pewności siebie, że inflacja trwale spadnie do 2%. Przypominamy, że taki jest cel. Kiedy uzyskamy tą pewność, a jesteśmy od niej blisko, właściwym będzie rozpoczęcie zmniejszania poziomu ograniczeń, abyśmy mogli ustrzec się recesji. Komentarz ten pokazał, że Powell wierzy, że ostatnie wyższe niż oczekiwano odczyty inflacyjne i inne dane ekonomiczne nie zakłócą trwającego spadku presji cenowej, który zakorzenił się w zeszłym roku. Przewodniczący Fed, przypomnijmy, niechętnie ogłaszał zakończenie walki o inflację i w zeznaniach przed panelem Senatu przestrzegł, podobnie jak zrobił to w środę przed Komisją do Spraw Usług Finansowych Izby Reprezentantów, że dalszy postęp w kierunku powrotu do docelowej wartości na poziomie 2% nie jest w 100% zapewniony, czyli chcemy, ale się troszeczkę tam ubezpieczamy. Najnowsze dane pokazały, że inflacja zasadnicza mierzona preferowanym przez Fed wskaźnikiem cen osobistych wydatków konsumpcyjnych wyniosła 2,4, a powiązana miara inflacji bazowej nieco wyżej 2,8, no bo tutaj Fed, tam mamy kilka rodzajów tych inflacji, akurat ma te swoje ulubione wskaźniki, tak, w Europie troszeczkę inaczej się posługujemy i banki centralne inaczej się zachowują. No, Fed obawia się tego, że ta inflacja i jeszcze walka się nie zakończyła, natomiast w tym momencie wysokie stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych zaczynają szkodzić gospodarce i wydaje się, że czerwiec, tak przynajmniej inwestorzy zakładają, że w czerwcu zostanie podjęta, tak powiedzmy 90% wierzy, że w czerwcu zostanie podjęta pierwsza obniżka stóp procentowych. Ale mało ja uważam, że powinna być wcześniej, no ale rozumiem też stanowisko Amerykanów. Tutaj oni chcą być i obniżać w momencie, kiedy tam zobaczymy po prostu najchętniej jeden z przodu w tej inflacji. Tak, ale nawet sama zapowiedź rozważania obniżenia stóp procentowych odbiła się pozytywnie na giełdzie, gdyż w dniu, w którym miał wystąpienie Jerome Powell, Dow Jones wzrósł o 0,44%, S&P wzrosło o 0,73%, Nasdaq o 0,86%, więc giełda bardzo pozytywnie odebrała te zapowiedzi. Tak. Nie? To tak chyba klasycznie, za każdym razem, gdy obniżamy, no to giełda na zielono. No próbuję to wkalkulować sobie w cenę, tak samo ropa naftowa, mamy podobną sytuację i tak samo jeżeli chodzi o waluty. Jeżeli chodzi o waluty, również tutaj one reagują, czy kryptowaluty, tak. Podobnie również surowce takie jak złoto, tak. No więc tutaj wszyscy są zainteresowani. To jest, jeżeli te obniżki byłyby na przykład wcześniej, no to byśmy mieli pewnie jeszcze większą euforię, albo jeżeli odczyty byłyby właśnie, zobaczylibyśmy jeden z przodu, przy następnych odczytach, no to tak samo. Okej, no to mamy to. Chyba mamy wszystkie tematy. W takim razie dzięki, Paweł. Dziękuję widzom. Dzięki. I zapraszamy już na 20:30. Jaruski wraca po tygodniowej przerwie. Do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć. Trzymajcie się. Cześć. Dziękujemy za obejrzenie materiału do końca. Zapraszamy kolejnego dnia. Trzymajcie się. Cześć.